Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zabieram Was do miejsca, gdzie spotykają się rzemieślnicy, inżynierowie i artyści, bo chcę Wam pokazać, jak powstają kolumny marki Diora Acoustic. Chodźcie, zobaczymy cały ten proces powstawania i jak się wydobywa ten najpiękniejszy w Polsce, ukochany, nasz nostalgiczny dźwięk z kolumn Diora. Diora nieustannie stawia na jakość i jesteśmy w takim miejscu, gdzie zestawy głośnikowe za chwilę będą oklejone. Co tu mamy? Dlaczego to się podświetla? Doroto. Dzień dobry, szanowni państwo, witamy serdecznie. Okleina naturalna, orzech amerykański w tym przypadku leży na stole. Mamy stół podświetlony. Sprawdzamy tutaj gęstość okleiny, czy nie ma jakichś dziurek w okleinie, ponieważ w kolejnym etapie produkcyjnym będą następować przebicia klejowe, które będą widoczne na okleinie. Musimy uniknąć tego typu sytuacji. Czyli nie może być żadnych wad. Nie może być żadnych wad. Nadmienię, że okleiny wybieramy sami, osobiście jeździmy do naszego dostawcy, wybieramy konkretne partie, które są następnie dostarczane do naszej fabryki. Czyli nie kupujecie na całym rynku, tylko macie wyspecjalizowanych, swoich, sprawdzonych dostawców. Zgadza się. A to mocny argument za tym, że od samego początku procesu produkcyjnego stawiamy na jakość. Wszystko zaczyna się od dobrej jakości materiału. My tak idziemy krok po kroku, żeby zobaczyć później na końcu końcowy efekt. Coś pięknego, obiecuję. I to jest ten element, To jest ten element, który tak. zbuduje nam całość zestawu głośnikowego. Dokładnie. Spajalnie oklein, szyjemy okleiny, formatki muszą być określonej szerokości, wysokości, tak żebyśmy mogli dopasować je czy to na front obudowy, czy na top, czy na boki obudowy. Łączone są one nićmi klejowymi, które są usuwane w kolejnych etapach produkcyjnych, dlatego są niewidoczne i mamy wrażenie, jakby cały bok obudowy był pokryty jedną formatką. A no estetyka się liczy, bo generalnie też miłośnicy audio, to sama wiesz, to wielcy esteci. Zgadza się. Więc Nasze produkty są kierowane m.in. do audiofili, którzy cenią nie tylko wysoką jakość dźwięku i walory odsłuchowe, natomiast walory estetyczne również są bardzo istotne. Dlatego taki unikalny, ale też ponadczasowy design naszych produktów Diora Acoustics. to teraz dopiero zrozumiałem, dlaczego na tym etapie pracują piękne kobiety. Zgadza się. Bo one Bardzo się wiele zajmują kobiet. tą estetyką, bo tutaj się znajdują tylko piękne panie, które właśnie zajmują się tą okleiną, żeby ona cudownie wyglądała na tych zestawach głośnikowych, które zobaczycie już na końcu filmu. Gdzie Chodźmy, teraz? Radku, na halę maszyn, pokażę Okej. Ci nasze maszyny CNC i nasze najnowsze inwestycje nabytki, bo odświeżyliśmy troszeczkę halę maszyn. Tutaj mamy centrum CNC, 3,5 osi. Jest to nowy nabytek, nowa inwestycja, a tutaj mamy całą ścieżkę maszyn CNC 3-osiowych, możemy podejść zobaczyć. To na takich maszynach powstają. Na takich maszynach, ale tylko część procesów jest wykonywana w ten sposób. Tam, gdzie możemy, też wykorzystujemy frezarki, na przykład ręczne, bo możemy przyspieszyć ten proces produkcji. Głośno, nie? Głośno, tak. Pracownicy mają szafki ochrony osobistej, także mają słuchawki w uszach. Właśnie widzę, Unikają panowie. tego hałasu. Tak, właśnie ochrona musi być. Jak na silent disco. Tak jest. Tu już praca ręczna typowa, nie? Praca ręczna, frezarki. No. Nie wszystko możemy wykonywać na centrach CNC, bo są zbyt zajęte. Diora Świdnica, spółka ZOO. To ile to ma lat? Z 60, 70, bo to, Pozostawmy to w sferze tajemnicy. tak? Bo to już jeszcze To pozostałość są, po... tak, to są dość stare, ale bardzo dobre maszyny do obróbki stolarskiej. Są obrabiane deski głośnikowe, które później są wykorzystywane w budowie właśnie zestawów głośnikowych. Jest tu bardzo głośno. Pięknie pachnie drewnem. Mieliśmy bardzo dużo zapytań, czy to od naszych partnerów, najlepszych graczy audio w świecie, dla których robimy obudowy głośnikowe, czy to do naszych produktów. Było bardzo wiele zapytań, jeśli chodzi o pracę w 5 osiach. A na czym to polega ta obróbka w 5 osiach? Jeżeli mamy produkt, który jest typowy w kształcie, duże gabaryty, wówczas potrzebujemy pracę w 5 osiach, bo maszyny 3-osiowe będą niewystarczające. Okej. Gabaryty są bardzo duże. W momencie dostawy, po pierwsze, że jechała do nas
transportem dedykowanym, a po drugie musieliśmy zmieniać bramę wjazdową, ponieważ nie mogliśmy tego przetransportować do środka. Jesteśmy w dziale prototypowni, to tutaj właśnie powstają pierwsze egzemplarze produktu. Czyli zanim produkt trafi do serii produkcyjnej, musi być zaprototypowany. Czyli to, co sobie ktoś wymarzy, wyobrazi, narysuje, przeleje na papier przysłowiowy, to musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Poza tym oczywiście jest to warunkowane wieloma testami, które taki Koszta. prototyp musi przejść. Koszta podstawa chyba, Zgadza się, tak, tak. Więc tutaj powstaje pierwszy egzemplarz, który po akceptacji na przykład klienta, czy to naszej, jeśli chodzi o naszą markę, jest taką złotą próbką, do której zawsze się równamy w przypadku serii produkcyjnej, bo każda sztuka musi być idealna. A zobaczymy, co pan robi? Jakiś Zajrzymy. nowy projekt? Dzień dobry. Zajrzymy. Co pan robi? Czyli mamy przymiar, Okej. przyklejamy logo producenta, nawet takie drobne rzeczy, widzisz, taka Detale. detaliczność, tak. I to są ręce człowieka, a nie maszyna. Handmade, Handmade, cały czas. chodzi o te ręce, za którymi stoją lata doświadczeń. A długo pan pracuje w biodze? 7 lat. Tutaj mamy nie materiały drzewne typu MDF, KDF i tak dalej, tylko mamy tarcice. Jest to naturalne drzewo. Bardzo często tarcice wykorzystujemy do na przykład jakichś elementów dekoracyjnych na desce frontowej, albo gdzieś na bokach, albo na topie. Czyli nie cała obudowa głośnikowa wykonana z tarcicy, ale tylko jakieś elementy, jakieś akcenty. Tak. I są, tak jak widzisz, dość duże dostawy tarcicy u nas, bo bardzo dużo produkcji mamy w takim wykończeniu. Bardzo ciekawa okleina, jest to okleina Magnolia. Podobnie jak na przykład okleina Czeczota, która rośnie jako grzyb na drzewie i z tego jest pozyskiwana. Widzimy tutaj mnogość wzorów, bardzo bogata w te wzory. Jest to zamówienie dla naszego klienta ze Szwecji, które następnie jest sprzedawane do Japonii na przykład. Wow. Tam bardzo kochają takie wzory, takie Tak? mocne usłojenia, coś takiego ciekawego. No coś innego, nie? Coś innego, niespotykane, Niepowtarzalność tak taka. jest. To odkładamy, bo to będzie leciało do klienta do Japonii. I ponownie kobiety, to co zauważyłeś na początku. No tak. A co panie robią? Dobry. Dzień dobry. Uszczelniamy. A co uszczelniacie? Obudowy? Do Polarisa? To jest Polaris? Dobrze rozpoznałem? Ja to mam sentyment do Diory. No. Mój tata zawsze marzył, żeby mieć Diorę w domu. Miał? Nie. Teraz ja będę miał. Ile takich zestawów dziennie potraficie uszczelnić? To różnie. Jeżeli już są gotowe i tylko zalania, no to bardzo dużo. To bardzo dużo po prostu dziennie. 100? Niesamowite. Idziemy jeszcze, odwiedzimy panią, która coś szyje. Szyjemy pokrowce. 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 A, sami też robicie pokrowce, tak? Zabezpieczamy obudowy nie tylko na czas transportu, ale też przeciwko kurzowi na przykład. Tak? okej. Możemy podejść To zobaczyć. zobaczymy. Zapraszam. A? Dzięki wielkie. Prawdziwa I logo. krawcowa. Prawdziwa krawcowa, tak. tak. Czyli Zręczna. Ona, zręczna, prawdziwa krawcowa, która szyje ubranka na zestawy Tak jest. głośnikowe. Kapturki. Kapturki. To jest niebywałe, że wszystko robicie sami. Sami wszystko robimy, tak. Na każdym stanowisku praktycznie każdy pracuje ręcznie. Oczywiście widzieliśmy maszyny, tak, no bo to muszą być maszyny, ale faktycznie tak jak wspominaliśmy na początku, jest wszędzie ten pożądany handmaking dzisiaj na rynku. Komponenty, które używamy, materiały również pochodzą od lokalnych dostawców z europejskich źródeł. Nie importujemy części na przykład z Chin, czyli wspieramy lokalny biznes najbardziej jak możemy. Jesteśmy polską firmą, więc cóż innego Tak, pozostaje ile nam lat na robić. rynku już nawet. Nie? 1946 rok. No, to już jest... Tak datuje się początki naszej firmy. To wtedy z linii produkcyjnych Diory schodziły pierwsze produkty pod logo Diora. Różnego rodzaju radioodbiorniki. A miałaś w domu taki? Nie, ja nie miałam, rodzice mieli. Rodzice mieli, tak. Czyli Bardzo długo była w domu służyły. Diora. Była Diora oczywiście. To tak. pewnie, jakbym Wie- zapytał, to chyba u większości osób. U pani też była Diora? Też. Niektóre Każdy do chyba dziś miał. działają. No, to był niezawodny sprzęt.
Dokładnie, dokładnie. Jak na tamte warunki, no to naprawdę wysokiej klasy sprzęt. Czy to radioodbiorniki, czy mini wieże, czy zestawy głośnikowe, różnego rodzaju sprzęt audio. I tak działo się od 1946 roku, jeszcze od produkcji To za chwilę w stulecie Pierzoniowie. będziecie obchodzić. Lada moment. Lada moment. Przyjedziemy na stulecie. Tak, stylizowane różnego rodzaju radioodbiorniki. Ale przecież w tamtych czasach radio nie tylko było źródłem informacji, ale też jakby taką formą mediacji i Spędzania czasu. spędzania czasu, dokładnie. No. Siadało się wokół radia całe rodziny i słuchały. Zgadza się. Integracji. O. Integracja. Tu mamy stanowisko kontroli jakości. Panie kontrolują jakość Polarisów. Tak. Panie w żółtych koszulkach, Czyli ważne w fabryce. ważne. No, najważniejsze. Żółta koszulka, koszulka lidera. 100% kontroli jakości. Dyrektor i pan szefie produkcji najważniejsze. 100% kontroli jakościowej, czyli każda sztuka jest sprawdzana na różnych etapach. I na co panie zwracacie uwagę? Czy jest ładnie przyklejone, Mhm. to musi być wszystko ładnie równo. Spasowane, Żadnych tak. szczelin. Czy tu nie ma, czy się klej gdzieś nie wylał, Mhm. czy są jakieś rysy, bo czasami w czasie Produkcji. klejenia mogły się gdzieś Mhm. uszkodzić, ubić, więc to wszystko sprawdzamy. Czy są pustki. Sprawdzamy też frezowania pod przetworniki. A to surowy. Tak jest. Tak, Czy zanim- odpowiednie są szczeliny. Czy przegródki wszystkie są na miejscu? Dużo pani odrzuca takich zestawów? Nie mogę. Nie? Nie, to zależy. Ale zdarzają odrzuca się, ale rzadko. Wszyscy robimy bardzo ładnie, każdy się stara. No ja właśnie przed chwilą Czasami byłem się na stanowisku, gdzie pani te okleiny robiły. Nie okleiny, tylko... Uszczelniały uszczelniały. przegrody. Tak, Tak. uszczelniały przegrody. widzę ich tak, robotę. Tak. Bo tu jest, widzi pan, Widać tu ślady. wchodzi powietrze, Tak. tak? Mhm. I czasami po prostu po pierwszym zalaniu Mhm. tego nie widać, to odstoi chwilę i dlatego później Aha, z powrotem do nas wraca i wtedy później ewentualnie albo my dolewamy, to jest to właśnie. bo to wszystko musi być szczelne. Dlatego to parę razy przechodzi przez nasze ręce. Bo na wczoraj wrzut. Dziękujemy, miłego dnia. Ale Zaproszę sympatyczna Was do pani. polerowni. Dobra, polerownia. Tak jest. Zobaczymy, jak się polerują teraz te zestawy. Ręcznie się polerują. Ręcznie? Wszystko ręcznie? Wszystko ręcznie. I to są maszyny jeszcze, tak jak widzę, z początków pewnie. Zgadza się. Ta maszyna, powiem Ci szczerze, służy do polerowania wstępnego, ale tylko płaskich powierzchni. Czyli jeżeli Okej. mamy obudowę, gdzie boki są na przykład gięte, to ona nam już niewiele pomoże. Prostopadłościany jak najbardziej, Jasne. ale to jest tylko wstępne polerowanie. I tak nie ominiemy dalszych procesów polerowania. Czyli tu wszędzie jest duch tej starej Diory. Czy przez pracowników, czy przez maszyny? Tak jest. I przez bogate know-how budowane przez lata. No tak. Dzień dobry. Kolejny etap polerowania. Tu już mamy polerowanie ręczne. Będą jeszcze kolejne finalne etapy polerowania. Znana Wam seria Horse. Na co musimy zwracać uwagę, żeby na przykład nie przepolerować krawędzi albo narożu. Okej. A ja tak mogę raz? Pokaże mi pani? No dobra. Muszę założyć rękawiczki, czy nie, nie trzeba? Dla takiego pokazu. No to nie, no dobra, no to No dobrze. Tutaj pan włącza. dobra. To sobie z tym kółkiem. Oczywiście jak pan Prawo, lewo. obojętnie. A w to Mhm. i delikatnie już. I to się poleruje do połysku. O kurczę. Zaraz to pan wyłącza. Ile razy pani jedno No. taki zestaw robi? Muszę mieć idealną sztukę do połysku. Bez żadnych Okej. sprężyn, bez żadnych... To ona jeszcze nie jest taka, bo pani Nie. przeciera i sprawdza. Nie. Już jest po prostu. Jest. pięknie wypolerowana. Czyli Tak, to ma działać jak lusterko. Jak się lusterko. przejrzę, Lusterko to tam. Tam? Tak,
A to zobaczymy jeszcze. Sopołyski, tak, tam już jest w ogóle Okej. do lusterko, tak jak pan mówi. Czyli nie może pani tego logotypu zetrzeć? Czy to się raczej nie zacznie? Nie? Nie. Tak silnie pani nie naciska. Nie, no teraz już jest tylko idealna, nie ma sprawy, że nie ma Mhm. jakichś po prostu bach, liter. I ja po prostu całą mam takim odkręcam, poleruję, no i tak później chłopaki ją nabłyszczają na błysk, na lustro. A, to zobaczymy zaraz to lustro. Dobrze, że nam pani podpowiedziała, gdzie to jest. To idziemy zobaczyć. Taki etap po prostu tej pracy, tak? Super, dzięki wielkie, dziękujemy bardzo. Bardzo romantyczne to było, tylko czy żona nie będzie zazdrosna? Nie, moja żona nie jest zazdrosna już o mnie. Nie, co ty? No to co, z tym bardziej się wymieńmy numerami. Ja tyle lat pracowałem poza domem, 20 ciągle na trasach, cały świat. To- Żartuję, nie To obrażaj już, się. nie, ja się nie obrażam, co ty, ja się nie obrażam, absolutnie, mnie ciężko obrazić. A już tyle lat, to już... Polerowanie końcowe odbywa się na tych stołach. Prawie końcowe, bo jeszcze ostateczne jest niezwłocznie przed spakowaniem do pokrowców przy kontroli. To pani robi jakościowej. te lusterka, tak? Tak, pani tutaj robi lusterka. To zobaczymy. Powiedz lustereczko. To jest jakaś specjalistyczna pasta? Tak. I wszystko cały dzień tą pastą. tak. Dorota, poprawię fryzurę, możemy iść Zaczesz dalej. grzywkę na prawo. Mam lustereczko, poprawię fryzurę, możemy iść dalej, spokojnie. Tak? A to sprawdzę. No, nawet nieźle wyglądam, nie? Możemy iść dalej. Pociszające. Upiększające. Tak, dziękujemy. Dzień dobry. Sprawdzamy frezowania, podgłośniki, czy odpowiednie frezowania zastosowaliśmy, czy nie ma żadnych szpar. A, i pan dopiero je tutaj Pasujemy, wkłada. tak, czyli używamy przymiary, to są głośniki, czy kosze głośników, przetworników i sprawdzamy, czy idealnie wykonaliśmy frezowanie, czy po całej krawędzi okręgów wystaje on na przykład w na odpowiedniej wysokości. Nie trzeba doszkować czasem. Czyli też precyzja, cały czas. Precyzja, tak. Jak widzicie, na każdym etapie ta dbałość o szczegóły. Detal jest najważniejszy. Detal jest najważniejszy. Klienci oczekują dzieł sztuki. No tak, no. Tak, bo- Nasze dzieła sztuki moglibyśmy w galeriach sztuki sprzedawać. No ale ten wiesz, design jeszcze muszą grać. jeszcze Dobrze, muszą tak grać, jest. tak. I kolejne stanowisko odbioru jakościowego. Dzień dobry. A, to pani Przykładamy robi. płytkę terminala, sprawdzamy ponownie, czy mamy tutaj idealne krawędzie, ery zastosowane. Też pani od kontroli jakości. Tak, żółte Czyli- koszulki. Czyli liderka. Liderka Żółte koszulki to kontrola jakości. Tak? Ale to na każdym etapie, zauważyłem, są stanowiska u was, nie? Z kontrolą jakości. Wieloetapowa kontrola jakości, tak. Czy to kiedy produkty są surowe, czy po lakierowaniu, oglądamy powłoki lakiernicze, sprawdzamy, czy są w porządku, później sprawdzamy, czy frezowania są wykonane odpowiednio, także wiele etapów kontroli jakości. I oczywiście finalny proces kontroli odbioru jakościowego przy tym, jak mamy zmontowany zestaw głośnikowy. I ty to robisz. Chciałabym. Panele, tutaj mamy panele zebrano. Panele zakładamy. Takie różne kolory. Jak sobie klient wymarzy. Tak, jaki kolor się spodoba. Ostatnio klient zdecydował kupić białą budowę z czerwonym panelem, patriotycznie. Czerwono-biała, biało-czerwono. No może do Belwederu powinniście taki zestaw zrobić i oddać do Belwederu. Dobry pomysł. No,
Może cię zatrudnimy. Jak z takim pomysłodawcą, słuchaj. Słuchaj, no spokojnie, możemy się dogadać. Nie, no pewnie. Tutaj mamy dział montażu. Widzicie bardzo dużo zestawów głośnikowych Polaris, obudów jeszcze. Czeka do montażu. Czekamy na dużą dostawę komponentów, która ma być u nas końcem kwietnia, początkiem maja. Cały czas praca, nie? Cały czas. Cały czas praca. Produkcja. Tutaj mamy nasze piękne Polarisy w naturalnych okleince. Orzech amerykański. Jest to wykończenie otwartoporowe, czyli pod paluszkiem czyjemy ziarna okleiny. A powiedz mi, co znaczą te symboliki? To są... A to są te pary, o których rozmawialiśmy. Czyli na przykład obudowa 1 i 1A. Ponieważ są to kleiny naturalne, produkujemy je w parach. Czyli etap dopasowywania okleiny. Albo mamy dopasowywanie książkowe, albo w lusterku, takie lusterku. lustrzane. Tak, tak. I tak są oznaczane właśnie te pary. Okej. Pani Anetka, już wieloletni pracownik naszej spółki. Bystre oczko. Wszystko dostrzeże. No, nie wszystko, tak się wydaje. Nawet włosek nie może być, tak? Skazy. Nie, Nawet kropeczka nie może Nawet być, nie. nawet dołeczek nie może być. jak się tak mówi, że to tak się nie dostrzeże. Jest jeden dzień lepszy, jeden jest gorszy. Dlatego mamy wieloetapową Tak, żeby kontrolę jakości. kilka oczu sprawdza. Zgadza się, tak. Ile tu jest metrów ta fabryka ma? 6300. 6300 metrów kwadratowych? Tak. Kurczę, to niesamowicie duży obiekt. Magazyny. No tak, ale wyrobów te też gotowych. potrzebuje przestrzeni, nie? Zgadza Żeby się. to... Widzisz, wszystkie działy To nie mieszczą są się u nas batoniki, w fabryce. nie? To nie tak. są batoniki. Tak, ale wszystkie działy mieszczą się u nas w fabryce. Począwszy od maszynowni, działu maszyn, poprzez Czyli od lakiernię, A do Z wszystko szlifiernię, tu. tak, polernię, montaż podzespołów elektronicznych, kontrolę jakościową. Wszystkie procesy odbywają się u nas w fabryce. Chodź, pokażę Ci coś ciekawego. Zajrzyj do wnętrza. To, o czym mówiliśmy, że ten produkt jest tak nietypowy i ten kształt niespotykany generalnie w naszej branży, to wymaga wielu działań po to, żeby dopasować ten zestaw głośnikowy, żeby on grał. Czyli i wewnętrzne przegrody muszą być gięte. Dla lepszej propagacji dźwięków szereg różnych rozwiązań, które musieliśmy zastosować w tych produktach, ale też mnogość różnych materiałów wytłumiających. Widziałeś, Rafał? No widziałem właśnie. A powiedz mi, poznały się tu małżeństwa w Diorze? Aha, pewnie. Tak? Pewnie, że Tak? tak. A Wiele są już- małżeństw, rodzeństw pracuje u nas. Tak? Zgadza się. Dzieci Diory są, Myślę, że znalazłby się. tak? Fajnie. Pokolenia. Pokolenia całe. Pokolenia, tak, tak. O, jeszcze mamy szlifiernię. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł powie wam, co robi ciekawego. Pawle, powiedz. Co pan robi, panie Pawle? Reperuję, uzupełniam takie ubytki, A, dobieram, staram się dobrać kolorystycznie okleinę do danego modelu. Oklein mamy sporo w gamie, także staramy się zretuszować to, żeby to nie było w ogóle widoczne. Tak. Jeśli robimy reparację w jednej sztuce, To w drugiej- jest ona bardzo widoczna, musimy w drugiej sztuce zrobić dokładnie taką samą reparację, ponieważ one mają być parami. No tak, faktycznie. I też mamy, staram się dobierać na mokro, właśnie bo lepiej mi wydaje barwę okleina. Okej. No i dobieramy sobie tutaj z gamy. A, ma pan całą paletę jak Cieniutkie malarz. wklejki. Tak, te cieniutkie oklejki, tu mam ten drugi zestaw i dobieram kolorystycznie. Także nie jest to taka praca, że obsiuk wklejam i już Musi być jedzie. precyzja. Nie, oczywiście. Oko i ręka. Oko, ręka, bo narzędzia są też Chirurgiczne. chirurgiczne, można tak powiedzieć. Dzięki wielkie. Prawdziwa nostalgia. Stary zestaw głośników. Diora Świdnica. Do renowacji, tak? Zgadza się. Od naszego przyjaciela. To też pokazuje ewolucję Diory.
Jak się teraz zmieniliście, Część tak? tych zestawów głośnikowych diorowskich produkowanych do lat 2000 jest jeszcze dostępna na rynku, można je kupić, natomiast część zupełnie nie ma, tak, można szukać na No próżno. to już tacy miłośnicy audio vintage dzisiaj starą Diorę kupują. Ja pracuję od 2016, No to kawał czasu. kawał czasu. No. No, dzisiaj- Jeszcze jak przyszłam do firmy, to o Diora Acoustics nie było mowy, bo poprzedni zarząd nie był zainteresowany wskrzeszaniem marki, wprowadzaniem marki na nowo. Wówczas produkowaliśmy w systemie OM dla najlepszych graczy audio na rynku, ale też mieliśmy czyli- mebelki Dioralino, własną markę. To dopiero ten prezes Maciek, tak? Dał się przekonać. No nam się od zawsze marzyło, wiesz, żeby No wrócić tak, no bo to warto na rynek. kontynuować. Tak, tak. Mamy jeszcze okazję dzisiaj podczas wizyty w Diora Acoustic spotkać pana prezesa. Bardzo nam miło za zaproszenie. Piękna ściana tutaj ze sprzętem. Chyba wielu z moich widzów marzyło o takich rzeczach, które tutaj się znajdują. A pan miał coś z tego zestawu? Wiecie Państwo, to jest cała historia od 1946 roku zakładów radiowych Diora. Są to produkty, które podbijały rynki polskie, europejskie i światowe. Tak jak kolega wspomniał, każdy z nas marzył, żeby mieć którąś wieżę z zestawu diorowskiego. Państwo zapewne też, tak? I stąd się narodził pomysł, żeby reaktywować troszeczkę markę Diorę, żebyśmy byli dalej postrzegani jako światowej klasy producent sprzętu audio. Nie jesteśmy w stanie odbudować rynku, nie jesteśmy w stanie odbudować produkcji elektroniki, z której słynęła Diora, a na dzień dzisiejszy próbujemy to robić w zestawach głośnikowych, w kolumnach, w tym, na czym się znamy bardzo dobrze. Uważam, że jesteśmy firmą, która jest liderem w Europie i być może nawet na świecie w produkcji obudów głośnikowych. Robimy to dla największych marek, więc wykorzystując doświadczenie, umiejętności połączone z doświadczeniem naukowym pracowników uczelni wrocławskich, stworzyliśmy naszą markę, stworzyliśmy zestawy głośnikowe pod marką Diora Acoustic. Więc znajdujemy się w tym momencie na Wydziale Montażu Elektroniki. Jak sami jesteście w stanie zauważyć, mamy tutaj bardzo wiele wyrobów Diora Acoustics. I zaczynając od początku, mamy w tym miejscu system pomiarowy, w którym sprawdzamy, czy przetwornik jest sprawny. I co ciekawe, jako myślę, że jedni z nielicznych na świecie, parujemy nie tylko obudowy, czyli mamy siostrę i brata w parze, jeżeli chodzi o konstrukcję obudowy, ale również przetworniki. Czyli odsłuchujemy przetworniki i ważne jest dla nas, żeby jakie przetworniki, jakie obudowy były do siebie jak najbardziej zbliżone technicznie. W ten sposób osiągamy jak najbardziej zbliżony dźwięk całego zestawu głośnikowego. Często jest tak, że producenci przetworników mają duże tolerancje różnice głośników, czasem sięgające do 15%, więc bardzo dużo. wyobraźmy sobie, że jeden przetwornik ma plus 15%, a drugi minus 15%, więc to jest za duża skala, żebyśmy mogli to zaakceptować w tak wysokiej jakości zestawów głośnikowych. I tutaj co, na tym komputerze? Na tym komputerze wykonujemy pomiar, podłączamy dwa przetworniki i porównujemy ze sobą, czy częstotliwość jest na zbliżonym poziomie. Czyli jak gdyby sentyment tutaj ginie. Sentyment to się tutaj ginie, tak. Do marki Diora to po prostu już się liczy biznes i jakość. Czy my wywodzimy się z bardzo wysokiej jakości obróbki drzewnej, więc zaufało nam tak wiele firm zagranicznych, produkujemy tak wiele zestawów głośnikowych dla różnych marek, które są rozpoznawane na świecie, więc przy marce Diora Acoustics tu nie może być przypadku. Tu jest dla nas ważne, żeby jakość była jak najwyższa i żeby Diora Acoustics była kojarzona z high-endem. Dlatego też wprowadzając na rynek naszą markę rozpoczęliśmy od high-endowych produktów takich jak Peron i Lada, żeby pokazać co potrafimy, co możemy dać rynkowi, a teraz chcemy rozpocząć produkcję zestawów głośnikowych, które będą bardziej dostępne dla ludzi, ale Takie bardziej budżetowe. Myślę, że tak, ale z zachowaną super jakością. Dokładnie. Dalej są wykorzystywane te same materiały drzewne, ta sama powłoka lakiernicza, więc tutaj nie oszczędzamy. Dalej to jest produkt high-endowy, topowy. Możecie zobaczyć sobie bardzo ciekawe rozwiązanie naszego wzornika. Ten wzornik jest tutaj na stałe
I dziewczyny, które montują zestawy głośnikowe, zawsze po montażu i po odsłuchu muszą porównać próbkę odpowiednią z kolorem. Czyli na przykład, czy panel zebrano, jest w odpowiednim odcieniu, czy nie ma żadnych defektów na okleinie i porównać to z próbką, czy jest ona zgodna z wytycznymi, które założyliśmy wspólnie z działem kontroli jakości. Paweł poszedł przygotować inne stanowiska, ale powiedział mi o jednej tajemnicy, a ja ją zdradzę. Chodźcie zobaczyć prototyp szafki Diora Acoustic. Zapomniałeś o jednej rzeczy, jak już zdradziłeś naszą tajemnicę, że planujemy również wdrożenie na rynek różnego rodzaju stolików i mebli audio. To jest jeden z prototypów, który niedawno pokazywaliśmy w Bristolu, również w Warszawie i planujemy wdrożenie go na rynek. Takim ciekawostką, która może zainteresować wielu fanów mebli audio i w ogóle całej branży audio, jest autoregenerujący się lakier, który został tutaj zastosowany. Jest to lakier wodny. W momencie, kiedy delikatnie zarysujemy powierzchnię, jesteśmy w bardzo łatwy sposób w stanie odświeżyć ją, polać wodą, nałożyć ściereczkę i na to podgrzać to wszystko żelazkiem. Cała struktura powinna się zalać i doprowadzić do w miarę dobrze wyglądającej, zregenerowanej powierzchni. Oczywiście nie zda to rezultatu przy bardzo dużych rysach, które dochodzą do samej powierzchni MDF-u bądź powierzchni materiałów drzewnopochodnych, lecz jest to bardzo ciekawa rzecz, która została pierwszy raz wprowadzona w tym segmencie. Czyli jakby zarysował na przykład mój piesek łapką albo Dokładnie. małe dziecko, to nie muszę używać czarnego markera. Nie trzeba używać czarnego markera. Co ciekawe, tą samą technologię zastosowaliśmy do podstaw w Horsie, czyli jak żona odkurza sobie pokój, zarysuje podstawę, również możemy ją zregenerować i odświeżyć ją do takiego stanu, w którym została zakupiona. Czyli panowie, nie bójcie się kupować produktów Diora Acoustic, bo nawet żona ich nie zniszczy. Dokładnie. Przejdźmy dalej. Nie, jak Państwo widzicie, lakierowanie ręczne, tego nie robi robot, tego nie robi żadne ramię robota, wszystko wykonujemy ręcznie. Niezwykła precyzja, jeśli chodzi o nakładanie warstw lakierniczych. Tutaj również reżim technologiczny nas zobowiązuje. W przypadku różnych lakierów mamy różne procedury, którymi musimy się kierować. Czy to czas sezonowania, czy czas nałożenia kolejnej warstwy na poprzednią warstwę lakierniczą. Systemy kabin, które stosujemy, to kabiny lakiernicze ze ścianą wodną. Tak jak widzisz, mamy 5 kabin lakierniczych. Po to, żeby te opiłki lakieru wpadały na ścianę wodną i wpadają do... I one są bezpieczne dla pracownika wtedy. Są na pracy. bezpieczne, tak. Dodatkowo wyciągi, które pracują w całym dziale lakierni, po to, żeby nasi lakiernicy mogli pracować w bardzo dobrych warunkach. I to nie jest robot, to jest prawdziwy człowiek. Zgadza się. Z krwi i kości, jak widzimy. Tak. Tak nawiasem mówiąc, żeby mieć częściowo niezależnego lakiernika, takiego, który jest w stanie samodzielnie podejmować jakiekolwiek decyzje, to jest minimum pół roku treningu, minimum Tak. pół roku szkolenia. To nie jest tylko nalanie płynu do pistoletu i natryskiwanie. Wielokrotnie te mieszanki, które stosujemy do lakierowania, składają się z kilkunastu składników. I teraz biorąc pod uwagę warunki, które panują w lakierni, czy to temperatura na przykład, odpowiednie proporcje danych składników musimy wymieszać w tym pistolecie. Czyli pół Czyli na roku przykład się musi uczyć Pół roku lakiernik. minimum. Musimy Minimum. dodać więcej utwardzacza albo mniej utwardzacza. Wszystko zależy też od warunków, które panują w kabinach lakierniczych. Dziękujemy. A niesamowite, ja widziałem, jak ona precyzyjnie. Wszystko w ogóle co do centymetra pokryte. Nie? Bardzo wysoki reżim technologiczny, jeśli chodzi o lakierowanie, bo tutaj znaczenie ma na przykład nakładanie warstw lakierniczych, na przykład powłoka mokro na mokro. Tutaj jesteśmy w jednej z sezonowni, obudowy się sezonują, czekają na dalsze procesy lakiernicze. Czyli co to znaczy sezonowanie? Utwardza się lakier, schnie lakier, odpowiednią ilość godzin. W przypadku różnych lakierów jest to inny Czyli coś czas. podobnego na przykład jak do serów. Leżakowanie takie. Takie jak z leżakowanie, serami, o tak jak z można to serami. nazwać. Dokładnie, tak jak Czyli jak dochodzą po prostu do momentu użytkowania. mówisz. Tak jest.
Sery wyjeżdżają do dalszej sery wyjechały, produkcji. audioserki. Jakieś wędzone te sery. Tak, podwędzane, wędzone. Podwędzane, tak. Proszę zobaczyć tę pewną rękę naszego lakiernika. Precyzja Tu nie ma miejsca na pomyłki. jak u chirurga. Jak u chirurga. Z taką precyzją tworzymy nasze dzieła. No właśnie, to widać. U nas nawet dźwięk pistoleta jest premium. Tak? No słyszysz. Nie jest to zwykły rewolwer. Nie. Nie przykleiłeś się? W tym miejscu przygotowujemy właśnie montaż naszych zestawów głośnikowych Polaris. To są popularne chyba, nie? Zestawy wasze. To są zestawy, które stwierdziliśmy, że może czas je odświeżyć, bo w latach 90. produkowaliśmy stare Polarisy. Może pamiętasz Polarisy 200, 300. Były Marzyłem, a nie miałem. Każdy marzył w tych latach o tych Tak. zestawach głośnikowych i to jest taki ukłon w stronę historii. Stwierdziliśmy, że warto zrobić znowu Polarisy, ale w totalnie nowej odsłonie, w nowej jakości i Absolutny wypuścić je na rynek. lifting. Absolutny lifting, totalnie inne rozwiązania. Nie ma tutaj tuneli bazrefleksowych, zastosowaliśmy tutaj membrany pasywne, więc dosyć punktowy baz, nisko schodzący, bardzo dokładny. Jeżeli chodzi o wykończenia, zastosowaliśmy tylko naturalne okleiny, żadnej folii PCV. Jest to dalej top topów i materiał wykorzystywany na przykład na serii high-endowej Horsów. Więc myślę, że to będzie ciekawostką. Ogłosiliśmy ich odświeżenie na targach w Warszawie. Zresztą mieliście możliwość Tak. posłuchania ich trochę. Super grały. Z tego co pamiętam, pokazywaliśmy piątki. Tutaj montujemy Polarisy jedynki. Zostały już rozpoczęte zgłaszanie zamówień do salonów w Polsce, więc myślę, że w przeciągu miesiąca, półtorej pojawią się nasze zestawy głośnikowe na większości dobrych salonów audio w Polsce. Trafiamy do specjalistów, do ludzi, do pasjonatów, którzy dalej pamiętają o starej Diorze, ale kiedy dostają je i odsłuchują, mówią o świeżej jakości, o czymś totalnie nowym, o innym poziomie, więc cieszymy się, że możemy rozwijać tą markę i dalej kultywować tą historię, która się tworzyła przez lata. w Ale z Świdnicy. nową jakością. Ale z nową jakością, dokładnie. To może przejdźmy teraz i pooglądajmy nasze flagowce, Czyli słowiańską mitologię. czyli słowiańską mitologię. Peruny. Mamy tutaj peruny, peruna piątkę i peruna trójkę. Jak sami widzicie, jest to kolos, ale Znaczy, ten jest, zobaczcie, wyższy ode mnie i waży chyba 4 razy więcej niż ja. no jedyne 223 kg To sztuka, 3 razy więcej co najmniej. więc mamy pół tony w mieszkanku i 1600 watów. Jak sami widzicie, przenieśliśmy troszkę rozwiązań z estrady, Tak. więc to jest przeniesienie estrady do home audio. Subwoofer jest ogromny, ale też ciekawe rozwiązania wykończeń, na przykład zastosowanie karbonu na przodzie, Fajne. mosiężne logo, które jest zatopione w lakierzem, więc jest to wykorzystywana technologia w lakierowaniu wysokiej jakości pianin. Tutaj tego nie zobaczymy, bo budowa jest dosyć wysoka, ale karbon również znajduje się na samej górze. Musiałbym mieć, wiesz co, Może jakąś drabinkę, drabinkę, a tak. może ci nogę podstawię. Ale jeżeli chodzi o wykończenie samo, możesz dotknąć tutaj skóry. To jest skóra bycza klasy pierwszej. To jest Prawdziwa ekologia. prawdziwa ekologia. I jeżeli chodzi o takie ciekawe rozwiązania, to system wibroizolacji, czyli całkowite odizolowanie zestawu głośnikowego od podłoża. Tutaj mamy typową wibroizolację, piękne wykończenie, czerwony lakier, Jak w Ferrari. jak w Ferrari. Bardzo ciężko jest wykorzystać 100% Idzie tych zestawów zagłuszyć głośnikowych. Na pewno, to na pewno idzie zagłuszyć. Niektórzy będą szczęśliwi, inni mniej szczęśliwi. Miejmy nadzieję, że większość z nich będzie szczęśliwa, że sąsiadują z takimi zestawami głośnikowymi. Ale faktem był to pierwszy etap rozwoju naszej marki i stwierdziliśmy, że musimy pokazać coś dużego, coś spektakularnego, bo nie oszukujmy się, klienta najpierw przyciąga wygląd, No, patrzymy najpierw. patrzymy najpierw, potem klient chce tego posłuchać. Tutaj skupiliśmy się, żeby to przyciągało wzrok, żeby tę całą społeczność audiofilii przyciągnęło do naszej marki, żeby na nowo mogła rozbłysnąć na rynku. I jak mieliście taki na przykład od kolekcjonerów, od miłośników audio feedback, jeśli chodzi o odsłuch, to
najczęściej na jakich artystach testowali, czy na jakich gatunkach muzycznych? To znaczy tutaj całe spektrum To nie było różnej- rozwiązania, nie było. że poważna czy jazz. Oczywiście, że nie. Tutaj jeżeli chodzi o Do testy, wszystkich to trafiło. tak, do wszystkich to trafiało i ostatnio nawet peruny były testowane w jednym z naszych salonów w Bielsko-Białej. Była tam również prasa holenderska, która przyjechała specjalnie, dowiadując się o tym, że mamy w Polsce tak dużego producenta audio. No I jak odsłuch- mogą nie wiedzieć? No co? No, No, teraz już wiedzą na no pewno. teraz już wiedzą, no i dobrze. I odsłuchywali naprawdę cały aspekt różnej muzyki, od rocka, new metalu, drum and bass, rapu. Testowali tak naprawdę wszystkie możliwe gatunki muzyki na tych zestawach głośnikowych. Niedługo powinien pojawić się artykuł o tym odsłuchu w holenderskich mediach i feedback był bardzo pozytywny. Znani są ci reporterzy z tego, że czepiają się niuansów. Tutaj za kuluarami powiedzieli nam, że nie było się do czego przyczepić, więc tym bardziej Czekajmy na serce artykuł, rośnie. żeby Czekajmy nie na kłamali. artykuł, żeby nie kłamali. Dokładnie. I kolejną serią, którą tutaj widzicie, jest seria Horse, czyli również pokazywaliśmy ją 3 lata temu w Warszawie na Audio Video Show. Jest to konstrukcja zamknięta na ceramicznych przetwornikach. Też ładna. Też pięknie wykonana. Tutaj akurat wykorzystaliśmy orzech amerykański, który dodatkowo zabarwiliśmy, tworząc bardzo piękną strukturę i uwidaczniając tą elegancję tego zestawu głośnikowego. Fajnie wtopione logo. Również wtopione logo, bardzo tak. Ładnie. Stworzyliśmy tutaj również asymetrię, czyli na jednym zestawie głośnikowym jest logo, na drugim zestawie nie głośnikowym ma. tego loga nie ma. I tu tak samo. Dokładnie, dokładnie. To był celowy zamysł i większość ludzi, którzy podchodzą, pytają o to, więc dobrze, że pytają, bo to znaczy, że ich to zainteresowało Tak. i zwrócili na to uwagę. Super zabieg marketingowy. Dziękujemy. Zobaczcie, jaki gadżet fajny wymyślili producenci na magnesik. Podobno są różne kolory. W drugą stronę, tak, jak puzzle. Zobaczcie. I mamy zupełnie inną kolumnę. Zestaw głośnikowy. To jest podstawowa nazwa. Nie mówi się kolumn, bo już tu mnie poprawiano, tylko mówi się zestaw głośnikowy. Zapamiętajcie. Kolumny to nazwa potoczna. Kolumna to jest na budynku, w Rzymie, w Grecji, ale nie w Diorze. Diora robi zestawy głośnikowe. Co tak pana poprawiał? Kupuję brązowe, Tak, po a to te to jest. fronty na przykład Po to kupuję to jest. czerwone czy białe? Tak, jest 6 różnych wariantów, jeśli chodzi o fronty. Tutaj mamy okleinę naturalną Makassar. Również w całej ofercie będzie okleina Zebrano i orzech ciemny amerykański barwiony, czyli tak jak obudowy są wybarwione, bo na przykład takie panele można sobie kupić do czarnego zestawu głośnikowego, tak? Plus poza tymi 3 wariantami okleinowanymi mamy 3 warianty lakierów. Czarne piano, białe piano i ruby red piano. Taki piękny czerwony Ferrari, jak mówiliście na Perunie 3. A zdarzyli się klienci na przykład, którzy kupili jeden zestaw i na przykład 6 zestawów takich? Czy jeszcze nie? 6 nie, ale 4. 4? O, jest rekordista. To jeszcze 2 brakuje, żeby padł rekord w Diorze. Tak jest. Także możliwość kustomizacji. Już w całej ofercie można sobie skomponować taki zestaw głośnikowy, który będzie pasował i do wnętrz i odpowiadał Twoim gustom i na przykład Twojej żony. I w przypadku Moja żona ma gust na minimalizm. na minimalizm, Tak. to na przykład bardzo ładnie wygląda z czarnym panelem frontowym taki zestaw głośnikowy do tej okleiny orzechowej. Ale przy Pięknie mnie się nie to ma komponuje. minimalizmu. Przy mnie jest rozumiem. graciarnia. Rozmach? Graciarnia jest absolutna. Jasne. I ostatni produkt, najnowszy produkt, który zszedł z naszych linii produkcyjnych. Można Najmłodsze tak dziecko. powiedzieć. Najmłodsze, ale nie najmniejsze, jak widzisz. No nie, Jest to model wyrośnięty dzieciak. Lada 7 z serii Lada. Podobnie jak na przykład Lada 3, którą prezentowaliśmy poprzednio. Mamy tutaj zastosowany system wibroizolacji, tak jak w serii flagowej Perun. Mhm. Bardzo ciekawe rozwiązanie, tylko z tym zastrzeżeniem, że w Ladzie tego nie widzisz, ponieważ ta wibroizolacja jest zintegrowana w podstawie, widzisz? A faktycznie, tam była Tam widać przestrzeń. dystanse, natomiast tutaj Tak. one są zintegrowane w podstawie. I to logo obłędne. Tak, to mamy nadal mosiąc. Dlatego w przypadku Lady 1 i 3 mamy stojak, który stanowi integralną część zestawu głośnikowego, czyli on nie jest Jak opcjonalny. kupuję głośnik, jest w zestawie. Dokładnie, stand. masz od razu stent w 1 i w 3. W 7 ona z powodzeniem może stać na podłodze, zresztą z uwagi na jej kształt, wagę i gabaryty. A wiesz, co mi to przypomina Jacht. z konstrukcji? Nie, właśnie. Żelazko. Nie. Nie Wiesz, zgadłam. co mi to przypomina?
domek tych stworków we Władcy Pierścieni. Trochę mi się z Islandią to kojarzy. A, okej. Nie było to naszą inspiracją, ale różne porównania Żelazko, słyszymy. no, okej, Kościół teraz gotycki, wiesz, różne Tak. porównania słyszeliśmy. Na pewno jest to produkt jakiś bardzo domek charakterystyczny. elfów dla mnie. Jakiś domek elfów. Bardzo charakterystyczny, No i kontrowersyjny. Nie no, design dla mnie rewelacja. Czy kontrowersyjny? XXI wiek. Ale nie często spotkasz takie produkty Nie. w Nie. branży audio. Dlaczego? Bo też są bardzo trudne. Tak, i w branży audio też mam wrażenie, że klasyczny jakiś styl musi być. Trzeba być odważnym, żeby zbudować coś nowego. No tak, na pewno to nie będzie produkt dla każdego, tak? Nie. Albo kochasz ladę, albo jej nienawidzisz, nie pozostaniesz obojętny. Natomiast naszym zamysłem było stworzenie produktu, który będzie bardzo mocno przykuwał uwagę potencjalnych kupujących, klientów, odbiorców. Nie no, musisz jej kupić, ale na pewno zapamiętasz markę. No tak, idąc na targach na przykład i widzę szereg podobnych do siebie konstrukcji. Ta się zestawów, wyróżnia. Ta się wyróżnia Ta się i wyróżnia. zapamiętuję tę. I tutaj również możemy sobie kustomizować ten wyrób, bo jeśli chodzi o korpus obudowy, on jest w czarnym lakierze S-Matte autoregenerującym, natomiast front, tutaj mamy czarne piano, ale też w podstawowej ofercie masz ruby red lub białe piano, także możesz Czyli sobie... można sobie dołożyć. Tak jest, tak jest. Kurczę, to wtedy też fajniej wygląda, jeszcze fajniej po prostu. Wewnętrzne przegrody również są gięte, jest to bardzo trudna, skomplikowana konstrukcja. A ile Wam Różnorodne. zajęło wymyślenie takiej konstrukcji? Bardzo długo, bardzo długo, bo Lata? to wszystko zaczyna się od jakiejś ciekawości. Okej. Od tego zaczyna się w ogóle jakieś tworzenie, tak? Najpierw powstała idea stworzenia produktu, taki design, a później bardzo długo spędziliśmy czasu nad wyposażeniem tego produktu. Czyli najpierw się narodził pomysł designerski, Tak, czyli zgadza się. ktoś wymyślił po prostu, wizję miał. Zdradzę Ci, że to była nasza pierwsza wizja tak w zasadzie. Natomiast, Poważnie? Poważnie, natomiast z uwagi Czekała to, na że realizację. Tak, z uwagi na to, że jest tak niecharakterystyczny, Absolutnie nowatorska. Tak, zdecydowaliśmy, że wprowadzimy ją w kolejnym etapie. Natomiast to był pierwszy pomysł, właśnie coś takiego innego, coś nietypowego. Nie chcemy kopiować, wykorzystujemy nasze know-how. To wszystko rodzi się z Polska pasji. myśl techniczna też, Polska polski myśl design, techniczna, tak. handmaking, bo tu pracuje 140 ponad osób, tak, z okolic, Zgadza się. więc to jest duży zakład No pracy. nie bez kozery mówimy, że nasze produkty są handmade, ponieważ najbardziej zautomatyzowanym działem jest dział maszynowni, ale to wiemy, tam pracują centra, CNC i tym podobne, frezarki i tak dalej. Pozostałe procesy jak lakiernia, montaż, polerowanie, szlifowanie to procesy przeprowadzane ręcznie przez Ręcznie. naszych pracowników, zgadza się. To nawet tak te obszycia na tej skórze byczej. Tak. I znów ten detal, dbałość Detal, o każdy tak. szczegół. Tak. To No, nie właśnie zrobi tworzy... tego komputer, maszyna, tylko to jednak jest ludzka precyzja. Zgadza się, nie ma szans. Radku, śmiało, nie krępuj się. Ja się nie krępuję. I tutaj testujemy zestawy głośnikowe, które produkujemy. Każda sztuka jest sprawdzana, 100% kontroli jakości, nie tylko pod względem konstrukcji obudowy, nie tylko pod względem wykończenia powierzchni, czy nie ma żadnych rys, czy nie mamy... Od razu inny dźwięk tu naszego głosu jest Jest nawet wygłuszone, prawda? Tak. Jakbyśmy się tu zamknęli, to będziesz słyszał wszystko. Tak? Tak, nawet burszenie w brzuchu. O kurczę, nieźle. Tak, specjalnie wygłuszona kabina, testujemy zestawy głośnikowe, jak widzicie, mikrofon, a system, którego używamy, to system Clio. I każdy zestaw jest przed Każdy. wyjściem na rynek testowany. 100%. Czyli po prostu to jest kolejny stempel jakości Diora Acoustic. Dokładnie, tak. produktu. Przygotowujemy paszport Paszport dla ma. zestawu głośnikowego i tutaj osoby odpowiedzialne za kontrolę jakościową podpisują się pod każdym skontrolowanym aspektem, etapem i na końcu podpisuje to szef jakości i szef produkcji, czyli otrzymując zestaw głośnikowy, poza takim welcome packiem, który dołączamy do naszych zestawów głośnikowych, również widzisz paszport kontroli jakości swojego zestawu A wiesz, że głośnikowego. ten paszport jest chyba jednym z najmocniejszych na świecie? Myślisz? Tak. Powiem Ci dlaczego. Trafiają Wasze kolumny do każdego kraju na świecie. Zgadza się. Zgadza się. No słuszna uwaga. No, najmocniejszy paszport na świecie ma. Tak. Przepustka Diora do Acoustic. każdego kraju. Tak. Czy to w Unii, czy poza Unią Nie Europejską. potrzebujecie wiz, no. Zgadza się, tak jest. Dzisiaj Diora to już nie to, co widzieliśmy na tej tablicy, tylko ewidentnie nowoczesność. Tak, są to, To, co wymaga rynek. nowe nasze produkty. Jest to seria Polaris, seria, którą chcielibyśmy wpuścić w rynek z końcem kwietnia, więc jeśli byli Państwo zainteresowani przesłuchaniem tego, obejrzeniem, a miejmy nadzieję też w przyszłości zakupem, serdecznie zapraszamy do najlepszych salonów audio w
w Polsce i za granicą. Rozwijamy naszą sprzedaż nie tylko w Polsce, tak? Mamy podpisane umowy z dystrybutorami europejskimi, mamy umowy, które ze stronami świata, które mogą Państwo sprawdzić u nas oczywiście na naszej stronie internetowej, ale chciałbym wskazać te najważniejsze kierunki, jakim jest Wielka Brytania, z którą w zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę. Już nasze sprzęty będą dostępne na Wyspach Brytyjskich. Mamy podpisaną umowę i współpracujemy z firmą z Izraela, z Włoch, z Węgier, z krajów Beneluxu, więc nasza Ekspansja na cały świat. ekspansja, już można powiedzieć, jak dochodzi Izrael, według niektórych Izrael jest w Europie, no uważam, że nie jest, więc możemy już swobodnie mówić o tym, że ekspansja następuje na rynki światowe. A czego można życzyć Diorze na kolejne 100 lat, bo za chwilę będzie stulecie? O, do stulecia troszeczkę jeszcze nam brakuje, tak do tego 80-lecie No to na 100 lat powstania co można życzyć Diorze? dalszej działalności i sukcesów na rynku, tak? Tego najbardziej byśmy sobie życzyli wszyscy. Ale zauważa Pan Prezes zainteresowanie marką? Jest bardziej nostalgia czy ciekawość nowej jakości, nowego sprzętu? Musicie Państwo wiedzieć, że ta nostalgia i to, o czym w tej chwili wspominamy, jeśli mówimy o rynku polskim, jest jak najbardziej, tak? Większość z Państwa na pewno pamięta tą markę, choćby nawet z tych produktów, o których sekundkę wcześniej rozmawialiśmy, ale na rynkach europejskich ta pamięć się dawno zatarła. Tam nie słyszymy, że ktoś wspomina markę Diora, że ta marka istniała, była. Nie, dzisiaj jesteśmy oceniani poprzez te produkty, które Państwo tutaj widzicie. To jest oczywiście tylko część tych rzeczy, które wpuściliśmy w rynek, które produkujemy i z drobnymi sukcesami sprzedajemy, tak? Więc tam już nie ma nostalgii, tam jest krytyczna ocena jakości, dźwięku i odbioru klienta, tak? Czyli Więc to, na co stawiacie? Jakość, tak? Jak- W Polsce jeszcze ten element, wiadomo, sentymentu. jest jeszcze sentyment, ale tak. wszelkie inne rynki już to przede Znaczy, wszystkim precyzja i Tak, żeby jakość. Państwo wiedzieli, rynek polski jest dla nas najważniejszy. Tak? To jest rynek rodzimy, stąd się wywodzimy. Tutaj jest trochę, tak jak mówiliśmy o tym sentymencie, tu jest trochę wspomnień i chcielibyśmy to dalej kultywować. Ale nie opieramy naszej działalności wyłącznie na rynku polskim. Tak jak wspominałem, prowadzimy ekspansję na większość rynków europejskich, plus poruszamy się już poza Europą i tam próbujemy robić biznes, gdzie muszę Państwu powiedzieć, my wcale nie odstajemy ani jakością, ani dźwiękiem, ani ceną od najlepszych producentów na świecie i w Europie. Albo odwrotnie, w Europie ja i na jeszcze świecie. chciałem zapytać, bo to jest ostatnio bardzo intrygujące też dla moich widzów i chyba dla większości osób, które się zajmują audio. Nie boicie się rynku chińskiego? Wiecie Państwo, my w swoich produktach w ogóle nie używamy komponentów chińskich. Opieramy się w całości na produktach europejskich, tak? Sami wytwarzamy obudowy, komponenty, elektronikę, przetworniki kupujemy w Europie. Nie chciałbym być krytyczny w stosunku do tych produktów, które są z Chin, bo one są coraz lepsze. One jakościowo szybko przesuwają się do przodu. Cenowo na pewno są dużo lepiej pozycjonowane niż produkcja w Europie. Wynika to z wielu czynników, ceny surowców, ceny energii, to wszystko się, ale to już mówię, to jest poza nami, my na to nie mamy wpływu, musimy się obracać w tym środowisku, które zostało nam utworzone. Makroekonomia jest dość brutalna i takie przedsiębiorstwo jak Diora nie jest w stanie mieć wpływu na to otoczenie zewnętrzne, tak? My dzisiaj obracamy się w tym, Chińczycy robią coraz lepsze rzeczy, ale no nie będę robił reklamy produktom chińskim. Uważam, że my jesteśmy jeszcze lepsi od nich, więc robimy to z dużo większą dokładnością, precyzją. No jak widzieliście nasze obudowy, patrzyliście jak my je produkujemy, Tak. widzieliście tych moich artystów na dole, którzy dokładają wszelakich starań, z wielkim pietyzmem wykonują Co swoją chwilę pracę. kontrola jakości. Tak, jest kilka stanowisk kontroli jakości, więc jak wiecie, bardzo dbamy o to, żeby to było wykonanie z jak największą dbałością i w jak najwyższej jakości, tak? Jak chodziliśmy po hali produkcyjnej, Dorota mi pokazała jeden model Państwa zestawów głośnikowych, biały, i mówi, że klient sobie zamówił te elementy dodatkowe czerwone. Ja ją zapytałem,
to dlaczego nie ma jeszcze takiego zestawu w Belwederze? Idealny zestaw do Belwederu. Jest taki plan? Wie pan, no, Dobrze by było chyba, nie? Żeby Diora była w Belwederze. jeśli pan prezydent zwróci się do nas z zapytaniem o wyposażenie w sprzęt audio swojego pałacu, to my bardzo chętnie skorzystamy z tego i pomożemy mu wyposażyć to w jak najlepszy sprzęt. Miejmy nadzieję, że będzie to diorowski sprzęt. A wszystko się zaczęło od tej właśnie niepozornej fabryki mebli, a dziś mieliśmy okazję wspólnie zobaczyć, jak powstaje dźwięk. Od pierwszej kreski projektanta po gotową kolumnę, z której wydobywa się nasza ukochana muzyka, nie tylko z płyty winylowej. Diora Acoustic to nie tylko kolumny, to pasja, historia i znak, że nadal potrafimy robić, jako my Polacy, świetne rzeczy. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to dajcie znać w komentarzu, czy nadal mam odwiedzać takie miejsca i robić dla Was właśnie takie filmy. No i pamiętajcie też, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!